Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj znajdujemy się w najprawdziwszym Eldorado, bo właśnie ta wioska tak się nazywała. To właśnie stąd wzięła się gorączka kalifornijskiego złota. Stąd ten wagonik. Teraz chodźcie z nami, pokażemy wam, jak to wszystko wyglądało. Pokrótce jesteśmy w kanionie Eldorado, a konkretnie to w miejscowości Nelson. Teraz tutaj utworzono skansen, ale niegdyś w tych wszystkich wzgórzach Nevady były kopalnie złota, srebra, miedzi i innych cennych kruszców. Rozdzielimy się z chłopakami, aby pokazać wam jak najwięcej, ponieważ mamy tylko godzinę wyznaczoną przez właściciela terenu i posłuchajcie historii o amerykańskim Golden Rush. Dzięki temu, że mamy zgodę, możemy przejść za te łańcuchy, bo normalnie jest stay out, ale dla nas jest move on, move on. Trzeba przyznać jedną rzecz właścicielowi, że poświęcił kawał życia i kawał pracy właśnie, żeby zrobić coś takiego. To jest naprawdę ogromna kolekcja związana właśnie z czasami gorączki złota, z czasami, nie wiem, 40, 50 i tak dalej, z tą historią Ameryki, która generalnie wszystkim nam się kojarzy właśnie. Zobaczcie, masa starych sprzętów, więc naprawdę trzeba było dużego samozaparcia, żeby po środku pustyni, bo jesteśmy w Nevadzie, po środku pustyni zrobić taki właśnie kawał historii. Zawsze chciałem coś takiego zobaczyć. Spójrzcie. Góry, nic nie widać. W tą stronę góry nic nie widać. I miasteczko. Jeszcze na wzór tego Eldorado z końca XIX wieku, gdzie trwała tu gorączka złota, czyli wszyscy ludzie z całego świata przybywali właśnie tutaj w poszukiwaniu złota. No i tak jak zawsze, byli ci poszukiwacze i ci, którzy żerowali na poszukiwaczach. I kto najwięcej zarobił? Oczywiście spekulanci. Nie ci, którzy wydobywali złoto, ciężko pracowali, a ci, którzy zarabiali na ludziach, którzy wydobywali złoto. My nie będziemy spekulować, tylko damy wam porcję konkretów. Jak zapewne wiecie, niedawno rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w nogę, więc partnerem dzisiejszego odcinka jest STS, polski legalny bookmacher. Ze względu na mistrzostwa rusza on z akcją Wygraj Mundial, która składa się z 5 etapów, a każdy z nich wart jest 100 zł. Im więcej ich wykonasz, tym więcej możesz wygrać, łącznie aż do 500. Szczegóły są dostępne na stronie sts.pl, ale pamiętaj, akcja jest skierowana tylko dla klientów STS. Więc jeżeli jeszcze nie jesteś klientem STS, to kliknij w tę kartę, która wyświetla się gdzieś tutaj, albo kliknij w opis filmu, w którym znajduje się nasz reflink do rejestracji. Sam partner tego odcinka przygotował specjalny powitalny kod URBEX, który pojawia się właśnie tutaj, dzięki któremu możecie uzyskać pewne 1560 zł. Czemu aż tak dużo? Ponieważ STS daje bonusy przy 3 pierwszych wpłatach do 1500 zł. Wiecie, plus dodatkowe oferty, które podnoszą tę kwotę o kolejne 60 zł. Oprócz tego pierwszy zakład do 100 zł macie bez ryzyka. Czyli jak postawicie stówkę na to, że Polska wygra z Argentyną, a wasz zakład wejdzie, no to macie wygraną. No ale jeżeli niestety Polska przegra, no to wtedy macie zwrot kosztów. Oferta jest przygotowana tylko dla osób pełnoletnich i dostępna na stronie sts.pl. Aha, pamiętajcie o kodzie URBEX. Ale widzę, że już autobus Kuby przyjeżdża na przystanek, także posłuchajcie co u niego. Wychodzę na swoim przystanku, ale jak zaczęła się ta cała gorączka złota? No było ich kilka, nawet Krzysztof Kolumb miał swoją. Ta kalifornijska, mimo to, że jesteśmy w Nevadzie, zaczęła się w 1858 roku od tego, że przy budowie tartaka znaleziono samorodek. Pochwalił się znalazca swojemu szefowi tym niezwykłym, że tak powiem, znaleziskiem. Fama szybko się rozniosła, mimo to, że umówili się, że nie będą nikomu zadać swoich tajników. I jedna bardzo inteligentna osoba, którą bym teraz nazwał, rozpoczął może coś z rodzaju kapitalizmu wtedy, wpadł na pomysł, że będzie chodził z butelką wypełnioną złotym pyłem po mieście. Ludzie sobie wkręcą, że właśnie w Nevadzie, tutaj gdzie jesteśmy, jest mnóstwo złota i będą chcieli je wydobywać. No i słuchajcie, wykupił wszystkie szpadle, łopaty i sita, które sprzedał później 4 razy drożej. I tak zaczął się po prostu dorobek na amerykańskim złocie. Przynajmniej w kalifornijskiej gorączce złota. Jakiś kawar trzeba tą ścianę z dykty. Generalnie, że mimo, że słaba ściana, to mimo wszystko wytrzyma. Oczywiście tu jeszcze jest kolekcja gasisz i tak dalej. Generalnie wow.
Bardzo miłe ze strony właściciela, że możemy tutaj wejść i nagrywać. Generalnie jakbyście tutaj przyjechali, to oczywiście szanujcie to miejsce. Właściciel jest bardzo uprzejmy i jest chętny, żeby tu turyści przyjeżdżali, podziwiali to miejsce. No ale oczywiście jeżeli złamiesz te zasady, to już tak uprzejmy nie będzie. Ale naprawdę bardzo sympatyczni ludzie. W ogóle zobaczcie tutaj kolekcja silników od motorówek. Specjalnie ułożona w rządku, żeby ładnie wyglądała. Też takich reklam coś raczej nie uświadczycie. Chociaż może to i lepiej, bo to jest słaby nauk. I tam chyba kości w klatce są. Ej, albo mi się wydaje, albo po pół słyszę. Wow. Dobra, chodźmy na górę, zobaczmy jak to wszystko wygląda. Tutaj jeszcze jakieś poroża. No prawdopodobnie z polowania. Tutaj jest trochę inne podejście do myślistwa niż choćby w Europie. Są jeszcze sprzęty górnicze. Tutaj prawdopodobnie, żeby próbkę ziemi wyciągnąć. O, te lodówki bronią twoje życie, tylko nie wiem gdzie są te próbówki. Tutaj mamy jeszcze, zobaczcie, miernik do ziemi. Prawdopodobnie właśnie dla górników to było potrzebne, kiedy wykopali jakieś tam grudy ziemi, żeby stwierdzić, na jakiej głębokości tu wszystko jest. I zobaczmy jak to wygląda tutaj. Naprawdę fantastyczna kolekcja sprzętów, mechaniki. O, zobaczcie, stara piła General Motors. Ciekawe, czy to są kości, czy... Tak, to są prawdziwe kości. Myślałem, że to jakaś replika. Ale rzeczywiście prawdziwe kości tutaj dali. Zobaczcie, taka kuchenka kojarzy mi się... Piecy kojarzy mi się też z jakimiś filmami. Na zasadzie jakiś stary salon, tego typu rzeczy. Gdzie wrzucano właśnie do takiego piecyka i ogrzewało to dom. I oczywiście też Coca-Cola, symbol Stanów Zjednoczonych. A taka klatka kojarzy mi się z Mad Maxem, bo ludzi, którzy byli przetrzymani w tych klatkach jako niewolnicy, skazani praktycznie już na śmierć. I jeszcze, żeby dodać tego klimatu, to mam przybliżyć, że są kości. Oczywiście nie ludzkie, tylko zwierzęce, ale dalej tutaj są kości. To już materac został, sam raczej gąbka, ale ja nie wiem, czy oni są tak mali byli, ci ludzie, czy tak to po prostu jest zrobione. No to co, jedziemy na ten urbex? Po złoto? Wsiadajcie do tyłu i zaczynamy. Autobus jest zamknięty, jak widzicie, kłódeczką. Tutaj też nie można wejść, ale te samochody, no jak z Mad Maxa trochę, powiem wam szczerze. Tylko wielka ciężarówka. Jakby stuningowany autobus szkolny. Nie wiem, czy wy też macie takie wrażenie. No i oczywiście z tyłu można kolaszki się napić. Może dzieci jeździły takimi tutaj samochodami, jak nie było jeszcze dróg, to jakoś trzeba było wozić. To jeździli jak na offroad jakiś. Później ta wioska zmieniła nazwę. Zmieniła nazwę na Nelson. I w ogóle chciałbym wam powiedzieć pewną ciekawą historię z tego miejsca, które miała miejsce. Tylko muszę znaleźć jakieś inne fajne miejsce, żeby wam o tym powiedzieć. Tutaj możecie zobaczyć mniej więcej, jak wyglądały takie miejsca pracy w tych kanionach. Jak ludzie tutaj pracowali, czyli taczki, łopaty, sita, jakieś powozy stare, jak widzicie. No i tak dzień w dzień ciężko pracowali, aby wydobyć ten urobek. Często to był po prostu taki mniał złoty, czasem udawało się im znaleźć jakieś samorodki, no ale tak jak mówiłem, no rzeczywistość była taka, że no niewielu z nich zarabiało takie pieniądze, że mogło sobie ustawić się do końca życia. Bardziej to ci cwaniacy zarabiali na nich. Także teraz robimy myk, bo możemy i wchodzimy, słuchajcie, do warsztatu, w którym jest tak dużo rzeczy, że nawet nie mam bladego pojęcia, co do czego służy. Ale tutaj zobaczyłem jedną rzecz, którą kojarzę, to jest front od Jeepa Willisa. Tam jest jakieś kolejny grill i chłodnica. To jest w ogóle, wygląda jak z jakichś traktorów. Powiem wam tak, chodząc tutaj, wygląda to jak jeden wielki śmietnik i no trochę tak jest, że to są po prostu powrzucane jakieś gadżety, które są amerykańską motoryzacją, w której Amerykanie są zakochani, co nie? Zobaczcie, to są dekle od Forda, jakieś lampy. Natomiast to trochę jest tak średnio poukładane, ale chyba w tym wszystkim jest to piękno.
I to jest ten samochód, o którym oni mówili. Wszystko obrośnięte pajęczyną. Do 100 mil mógł się rozpędzić. Widać, że facet ewidentnie chciał osiągnąć coś na rodzaj skansenu, ale chyba zabrakło mu sił finalnie, chociaż może jest to też wygodne, że po prostu to wszystko jest tak porozrzucane i... Ale wiem, że na przykład robią wycieczki z ludźmi po tym, że tłumaczą co gdzie jest oraz po okolicznych kopalniach i my też pojedziemy do takiej kopalni. No przecież ten odcinek jest o gorączce złota, a nie o jakimś skansenie. Natomiast pokazujemy wam, jak wyglądała kiedyś taka wioska. No ale też nie do końca, ponieważ facet sobie przez ileś tam lat po prostu skolekcjonował gadżety, które no nie są z XIX wieku, tylko z XX. No ale i tak warto to zobaczyć, więc jeżeli bylibyście w okolicy Las Vegas, to jest miejsce Nelson, koniecznie zawitajcie i odwiedźcie tą miejscowość. W ogóle takie armatki też możecie kojarzyć czasami wojny secesyjnej, czyli tam XIX wiek. Bardzo mocno przypotopowy sprzęt, ale też kawał historii, no. Zobaczcie, jak to nawet technika wojenna się rozwinęła przez tyle lat już. Prawda. Fantastyczne. Kapsuła czasu, to jest najlepsze określenie. Fantastyczna kapsuła czasu. Trzeba jest wyjść ze stodoły i pokręcić się tutaj w okolicy, żeby się nie skończyło, że sam będę to oglądał na filmie, żeby zobaczyć, jak wygląda to miasteczko, ale swoją drogą to też jest właśnie ta kapsuła czasu i znak czasów. Mówiłem tutaj o sprzętach górniczych, właśnie o wydobywaniu złota, ale tu nie tylko wydobywano złot, wydobywano miedź, srebro, generalnie metale szlachetne. I pustynia Nevada, właśnie to miejsce kojarzone głównie z górnikami, kopaliskami złota, teraz zmienia się bardziej w taką farmę fotowoltaiczną. Przejeżdżaliśmy tutaj obok, widzieliśmy farmę, która produkuje 70 MWh, czyli no, na pustyni jest idealne warunki do tego już. Pomijając to w innych miejscach, ale taka pustynia Nevada jest idealna pod tego typu instalacje. No i to też świadczy o po prostu, jak się czasy zmieniają, jak się zmienia technologia. W ogóle tutaj te urbexy są trochę inne, chociażby dlatego, że chodzimy w krótkich spodenkach, chociażby dlatego, że mam okulary i wyglądam bardziej jak turysta, ale uwierzcie mi, że tutaj jest ciągle po 30 parę stopni. Jest naprawdę nieziemsko gorąco, no trochę jakbym był w Dubaju. Więc no, gdybym miał na sobie mieć długie spodnie i do tego jeszcze na przykład nie chodzić w tych okularach, to bym praktycznie nic nie widział. A tak to przynajmniej mogę swobodnie chodzić i wam opowiadać o tym wszystkim, co tutaj jest. Tutaj mieliśmy na przykład, nie wiem czy to nie był Mustang, taki na wzór jeszcze malowań amerykańskiej armii. Tutaj jest kolejny jakby samolot, tylko że wbity, jakby się rozbił. Tutaj ciągle możecie zobaczyć, że są prawdziwe przedmioty z czasów tej gorączki złota. Wagoniki, tutaj mamy magiel taki jakby do przepłukiwania, jakieś kotły, zobaczcie, tutaj mamy koła, tutaj mamy szpulę ze stalową liną, tutaj znowu jakieś wagoniki, to nie wiem czy nie jest jakaś maszyna obracała się ona i w środku właśnie to złoto było, oddzielało się od kamieni, ale mogę się mylić. Takie świecące neony na bank wam się kojarzą z dwoma rzeczami. Po pierwsze z drogą 66, a po drugie z Las Vegas. I to ma też bardzo duże znaczenie w naszej dzisiejszej historii, ponieważ Las Vegas powstało, może nie takie jak dzisiaj znamy, ale właśnie kasyna powstawały tam, gdzie było złoto, ponieważ ci ludzie mieli gdzie wydawać te pieniądze i inni zarabiali właśnie w ten sposób, że no po prostu na hazardzie, tak? Więc powstawały takie osady, w nich powstawały domy lekkich obyczajów, że tak powiem, powstawały również bary, saluny, no i powstawały kasyna, gdzie się szerzył hazard. No i jak wiecie, dookoła mamy Nevadę, pustynię, gdzie było mega dużo złota, no i powstało właśnie Las Vegas. Wchodzimy do kaplicy i co jest ciekawe, że córka właściciela zapytała nas, jak staliśmy w kolejce, czy ktoś przyjechał wziąć ślub, ponieważ dają tutaj śluby, co jest też taką dziwną jakby akcją, podobną do tego, że w Las Vegas ślubu wam może udzielić Elvis. Natomiast tutaj widzę jakieś takie pianinko. Już nie działa. A tu chyba można było jakąś muzykę wybrać. Echo, melodia, ta kontrola była różnych dźwięków. Chyba trzeba znaleźć powoli chłopaków.
tutaj już chyba Kuba był, bodajże wybrał tą stronę, albo Łukasz. Kuba poszedł gdzieś bardziej tam i teraz jak zobaczycie, to z tego właśnie rzeczywiście prawdziwego skansenu powoli zaczynamy wchodzić w miejsce, gdzie stoją już zwykłe samochody. Budka telefoniczna, tutaj restroom, czyli kibelek. Ale możemy pojechać na te kopalnie, jedziemy? Bo to nie tam, tylko możemy pojechać, tam są kopalnie. Ja bym tak zrobił, żeby No pokazać to prawdziwą kopalnię. lecimy na Szczecin. No, prosto koła, prosto koła. Nie, prosto koła! Tu! Powoli! Powoli! Ja jeszcze rozkminiam jedną rzecz, czy warto zjeżdżać, bo później musimy wrócić, a tam wygląda jak jakiś wąwóz, nie? Dobra, to ja wejdę, trzymaj mój telefon. Nie, bo jak zjedziemy, będziemy musieli wrócić przez to. Nie wiem, Ale czy przez co? No wyjedziesz tu na miękko. Ale ja zejdę, powiem ci, poczekaj. No jeżeli chcesz tutaj zjechać, to tą stroną. I bardzo powoli, tak. A jest sens zjeżdżać? Nie ma. Idę poszukać tej kopalni. Dojechaliśmy gdzieś kompletnie nie wiemy gdzie. Dalej już nie chcemy się pchać samochodem. A gdzieś tutaj jest Morning Star Mine. Gdzieś w tym wzniesieniu. Pytanie, czy ona dalej w ogóle istnieje. Ale malutki, słodziutki kaktusik, zobaczcie, tutaj sobie rośnie. Taki, no... Jeszcze będziesz dużym kaktusikiem. Normalnie jakbym chodził stary po jakimś księżycu, no. A wiem, bo byłem. Tak chodząc po okolicy zdarzają się takie kawałki metalu. I dalej jest rozkmina. Dobra, ty, no będziesz za chwilę, będziemy w tej kopalni. Zobaczcie, jeszcze jakaś stara puszka sięgająca 100 lat albo i więcej wstecz. Przestrzelona. Jak wszystko na dzikim zachodzie. Ale się spieruńsko gorąco. Tutaj też musieli drążyć kiedyś. Szukać złota tutaj, w tym pasie. Jak to wygląda? Widać kawałek drewna, ale trzeba by było chyba jakoś tam wejść, żeby to pokazać. A, tu! Ty, ale to jest pionowo w dół jest ten szyb. No właśnie, nie wiem jak to robi. Może na linach, a jaki jest kaktusik na wejściu ładny? Może na linach Strażnik. wydobywali, wiesz? To chodźcie. O, tutaj jest jakieś wejście. Do kopalni chyba. Spójrzcie. No, widzicie? To się kończy tutaj zaraz. Widocznie wydrążyli taką dziurę, stwierdzili, że tutaj nic nie ma i zaczęli drążyć gdzieś obok. Tak wyglądają te kopalnie w większości No. właśnie. A tam coś jest, jakiś jezor. Nie, to są Jakieś krzaki. krzaki tam powstawały. Tak. Uwaga, Stay out, stay alive. ta, zostań na zewnątrz, zostań żywy. Widać, że kiedyś zaczęli tutaj wydobycie, ale chyba im coś nie poszło i przeszli się w tę stronę. A ten gdzie już? Tam w las? Czekaj, już tam zostań. Jakieś gniazda. Lepiej tam chyba dalej nie wchodzić, ale Nie? 10 metrów w tamtą stronę, 5 w tą i tam jest Śmierdzi jakieś tu. gniazdo No. i tam jest zmer, więc A to jakiś, Doszedłem do końca. jakiś tych. no takie Lwów małe górskich. budki, więc tak. Więc to są jakieś... Ja myślałem, tak chyba w większości wyglądały te kopalnie, że oni właśnie drążyli w dół, Ale zobacz, tutaj I- jest normalnie wejście. płasko. No. A wchodziłeś tam? No tak, mówię, doszedłem tam, bo tam jest... No, jak chcesz to iść, No to... właśnie chcę włączyć tą noktowizję, czekaj. Jakiś świecił z kija. Śmierdzi tu niemiłosiernie. Tu muszą jakieś te mieszkać. Tam doszedłem do tego, gdzie tam jest ta trawka, więc możesz tam jeszcze podejść. Muszą tu mieszkać jakieś Takie górskie szczury. górskie, no jakieś zwierzęta. Tutaj zobacz, że się kończy. Tu jest mega dużo kaktusów nawiane, widzisz, na ziemi.
Ale jest gorąco, ja cię kręcę. Tam ile? Zobacz, że tam już jest koniec. Tam już jest ściana. I tutaj są takie dziurki, małe i boki, więc to jest pewnie takie szczurki są. Właśnie tak wyglądały kiedyś kopalnie złota w Nevadzie, jak była kalifornijska gorączka złota. Tych kopalni jest tutaj bardzo dużo, ale 99% coś tam łazi. Słyszałeś? 99% tych kopalni właśnie wygląda tak jak O ta. kurde, coś tam poleciało. Dobra, zawijamy stąd. To jakiś nietoperz czy coś, ale zobacz, tutaj masz na przykład boki. Nie wiem, nie chcę, żeby coś mnie tu zeżarło. No, a nie użarł. Więc Bardziej. pokazaliśmy wam wewnątrz, jak to wygląda prawilnie. No i chyba trzeba tu zakończyć. I tutaj kończy się nasza przygoda z wydobywaniem złota. Nie odkryliśmy złota, ale zrobiliśmy złoty odcinek. No i przed nami tutaj było dużo złota, my przyszliśmy, już nie ma złota. Ale byliśmy w kopalni i pokazaliśmy wam, jak to wygląda. Bardzo wam za dzisiaj dziękujemy, pamiętajcie o tym, że to właśnie dzięki wam, drodzy patroni, mogliśmy zrealizować odcinki z Ameryki. Dziękujemy, no i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie! Papatki!